Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Sony Ericssona W760i. Naszą smycz. Teraz ściągniemy naszą klapkę i zobaczymy naszą oryginalną baterię, jaka została tutaj wrzucona przez producenta. Jest to bateria BST38. Jest to oczywiście oryginalna bateria, jaką nasz producent, poprzedni producent marki Sony Ericsson tutaj nam wrzucił tę baterię. Jest to bateria 930 mAh. Taka bateria w tym telefonie wytrzymywała tak do około 3-4 dni przy normalnym użytkowaniu. I widzimy też rok produkcji tej baterii. Jest to bateria wyprodukowana w 2009 roku, w 4 tygodniu. Oczywiście te baterie były produkowane też w 2010, 2008. Oczywiście każda bateria pasuje do tego telefonu. Ten typ baterii. Sprawdzimy sobie teraz pod nalepką e-mail wszystkie nasze informacje odnośnie tego telefonu. Tu u samej góry mamy markę, oczywiście Sony Ericsson W760i. Następnie widzimy rok produkcji, tylko mamy troszkę tutaj wszystko pościerane. Poszukamy sobie ten rok produkcji. Jak dobrze widzę, to chyba w tym miejscu jest rok produkcji, tylko troszkę starty. Chyba jest 2008, 32 tydzień. I telefon został wyprodukowany w Malezji. Nie w Chinach, tylko w Malezji, bo te właśnie starsze telefony właśnie produkowane były głównie właśnie w Malezji. Teraz sobie telefon uruchomimy i sprawdzimy jego wszystkie funkcje, jak się prezentuje. Oczywiście telefon się uruchamia tutaj w klawiszach funkcyjnych, nie jak w większości Soniaków u samej góry. Nie jest to praktyczne, ale akurat w tym telefonie to się spełnia. Jeśli chodzi o wersję kolorystyczną, to czerwona wersja, tak jak ta, naprawdę bardzo fajnie się prezentuje. Jeśli chcielibyście kupić taki telefon, udałoby Wam się gdzieś tam wyhaczyć za dobre pieniądze, to naprawdę polecam tę wersję kolorystyczną. Wchodzimy sobie teraz do menu. Menu jest bardzo przejrzyste i bardzo podobne do innych Sony Ericssonów. Wejdziemy sobie do podstawowych funkcji tego telefonu. Tu mamy oczywiście menadżer plików. I z automatu oczywiście nam tutaj ustawia naszą godzinę, jeśli chcemy. I przypomina nam zawsze o aktualizacji telefonu. Niestety oczywiście nie zaktualnimy już naszego softu, bo te telefony już są oczywiście już nie wspierane. Alarmy, tu mamy aplikację, kalendarz, zadania, notatniki. Notatniki oczywiście możemy sobie ustawić na ekranie głównym, by nie zapomnieć o ważnych informacjach, synchronizacja, minutnik, stoper, kalkulator i pamięć kodów. Przechodzimy sobie dalej. Tu u samej góry mamy rozrywkę, radio, track ID. Track ID, bardzo fajna opcja. Nagrywamy dowolny dźwięk, który nie znamy wykonawcy, ani nie znamy nazwy utworu i dzięki temu poprzez internet wyszukuje nam nazwę nazwę utworu i nazwę wykonawcy. Tu mamy gry, wideo Deep, Photo Deep, Music Deep, to oczywiście podstawowe aplikacje, dzięki którym możemy sobie konwertować nasze pliki. Sterowanie zdalne oczywiście możemy wejść poprzez do innego telefonu i sterować nim SMS-y, tam możemy otwierać dźwięki bez jego zgody, jeśli oczywiście połączymy się przez Bluetooth. Nie testowałem tego jeszcze na dotykowych telefonach. Ciekawe, czy by to działało. Kiedyś muszę spróbować, zobaczymy, czy efekt będzie taki sam jak poprzez Nokia czy Sony Ericssony. Oczywiście nagrać dźwięk i film pokazowy tego telefonu oryginalny. Teraz sobie przejdziemy jeszcze do ustawień tego telefonu. Tu oczywiście mamy ustawienia podstawowe, usługa aktualizacji, skróty, zabezpieczenia,
Ustawienia początkowe, oczywiście możemy sobie ustawienia w tym telefonie przywrócić. Tu mamy łączność, oczywiście Bluetooth. Możemy przesyłać dane pliki wideo, MP3 i zdjęcia poprzez Bluetooth i USB. Jak przeważnie w każdym Sony Ericssonie. I tu mamy w wyświetlaczu. Możemy sobie ustawić jasność do 50 i do 100. Jeśli potraficie to robić, możecie ten telefon oczywiście zmodyfikować, bo jest taka opcja, telefony Sony Ericsson dało się fajnie modyfikować i możecie na przykład ustawić sobie, wybrać odpowiedniego patcha, dzięki któremu możemy ustawić sobie jasność od 0 do 100. Naprawdę jasność wtedy jest praktycznie ciemna, mało co widać. Podobnie jak teraz przy wygaszaczu, tylko delikatnie tam coś widać, a teraz praktycznie nic nie widać. I przechodzimy sobie dalej. Teraz sobie może przejdziemy do oryginalnych dźwięków tego telefonu, jakie zostały wybrane przez producenta i zobaczymy jakość i głośność tego telefonu. That sounds good. It is the day of days. Jak słyszeliście, dźwięków naprawdę ma masę ten telefon, więc jest co wybierać na dzwonek. Zobaczymy tu samej góry jeszcze, tu już nie ma. I teraz sobie potestujemy. Jeszcze przy okazji powiem Wam jeszcze, że telefon oczywiście obsługuje wideo w formacie 3GP. Oczywiście telefonik posiada różnego typu motywy, jak w inne Sonyaki. Oczywiście też obsługuje gry i aplikacje Java, JAR. Oczywiście takie aplikacje możecie sobie dograć poprzez wgranie właśnie ich z różnych stron. Najczęściej właśnie angielskich czy tam amerykańskich. Naprawdę dużo jeszcze wyboru jest. Nie są te strony jeszcze pousuwane, więc można sobie pościągać różne ciekawe aplikacje i gierki na Sony Ericssona. Teraz sobie przejdziemy do usługi lokalizacyjne. Telefon oczywiście posiada GPS-a. Można z niego korzystać bez internetu, dogrywając odpowiednią do niego aplikacje. Niestety aplikacje przeważnie są płatne. Te niepłatne coś słabo funkcjonują. Może Wam się coś tam uda, ale raczej nie jest taka przydatna nawigacja jak w tych nowoczesnych telefonach. Jeśli chodzi o Google Maps, to dość fajna. Jeśli korzystacie oczywiście z internetu, z tego telefonu, to naprawdę Wam się, jeśli chodzi o Google Maps, na pewno przyda poszukać jakieś odpowiednie miejsce. Naprawdę ten telefon daje radę. Teraz sobie potestujemy nasz aparat. Zobaczymy sobie
jak zrobić przykładowe zdjęcia. Niestety w tym telefonie nie ma w aparaciku autofokusa, więc nie ma co tutaj wielkiego oczekiwać. Zrobimy sobie przykładowe zdjęcie naszego poprzedniego telefonu W205. Zrobimy sobie jego napis przykładowo. I to jest takie przykładowe zdjęcie tego telefonu. Zrobione tym telefonem. Zdjęcie nie jest dobrej jakości. Mimo wszystko można je ulepszyć poprzez wgranie odpowiednich modyfikacji. Możemy sobie pogrywać, jeśli chcemy, jeśli potrafimy, mamy taką chęć, mamy taki telefon, możemy sobie dograć odpowiednie modyfikacje, sterowniki i ulepszyć jakość naszego aparatu, ale jest to naprawdę niepotrzebne, zbędne, dlatego że nie posiada autofokusa i dlatego nasze zdjęcia nie ulegną takiej większej zmianie tak naprawdę i jest to, widzimy, powiększanie nam się spisuje. Tu jest prawdopodobnie 16 razy. To powiększenie się sprawdza, jeśli mamy jakieś zdjęcie dobrej jakości wrzucone do tego telefonu, tak więc na pewno nam się przyda to powiększenie. Ale jeśli chodzi o zdjęcie robione tym telefonem, to naprawdę jakość jest dość słaba, więc powiększanie tutaj nic nam nie da, bo nie zobaczymy dobrej jakości tutaj mini literek. Tu nie będę Wam pokazywał już w aparacie informacji odnośnie tego telefonu. Zobaczcie sobie pod tym filmem. Cześć.